imagine, the phone did not stop ringing. Wyobraźcie sobie, uwierzcie mi, że telefon nie przestał dzwonić. One lady rang and told me she had a 6-year-old boy who was autistic and would I allow him to come onto the course. Któregoś dnia zadzwoniła matka 6-latka, który był dzieckiem autystycznym i zapytała, czy mogę też przyjść na ten kurs. She promised me that it wouldn't be a problem, but could she come along too, just to make sure. Obiecała, że będzie go pilnowała i że nie będzie problemu na grupę, ale proszę pozwól mi przyjść. Of course it was fine. Oczywiście pozwoliłam, było wszystko dobrze. Everyone turned up on the first morning and my daughter Emma and I began to panic. Wszyscy stawili się pierwszego dnia na szkolenie i wtedy ja dopiero za mną poczułam po prostu panikę. Why had we thought that teaching a group of 6 all the way through to 10-year-olds was a good idea? Dlaczego pomyślałyśmy, że uczenie od 6-latka do 10-latka jest w ogóle dobrym pomysłem? I had to put my trust in these tools to span the knowledge of these children. W tym momencie zostało mi jedynie zaufać narzędziom, że one pomogą mi rozciągnąć właśnie tą wiedzę, rozciągnąć możliwość przekazania im od tego 6-latka do 10-latka. And trust that they would enable all these different children to learn and achieve something that was useful to them. I musiałem zaufać, że wszystkie te dzieci będą w stanie po szkoleniu właśnie osiągnąć te swoje sukcesy. The first morning went very well. In fact, the mum who had stayed with her 6-year-old boy was very happy. She said she had never seen him sit still for that long. Pierwszy dzień poszedł nam bardzo, bardzo dobrze. Ta mama 6-latka powiedziała później po pierwszym dniu, że on nigdy nie siedział tak grzecznie i tak spokojnie. And this is how we got him to do it. I to jest tak jak Debi pokaże, jak go, co zrobiły. We used a familiar story, Little Red Riding Hood and the Big Bad Wolf. Generalnie zaczęłyśmy stosować bardzo znane bajki. Tak? Czyli tutaj przykład wzięliśmy bajkę Czerwony kapturek. The story was simply a vehicle to explore TOC. Więc użyłyśmy bajki jako pewnego rodzaju mechanizmu do później rozpoznania, nauczania się na rzecz TOC. So first of all, we asked the children, Więc najpierw zapytałyśmy dzieci, what does the wolf want? czego chce wilk And what does Red want? i czego chce czerwony kapturek. Many times conflicts result from a person or group or donkey making assumptions about the best way to get what they need. Bardzo często konflikty między dorosłymi lub też osiołkami są rozwiązywane w sposób taki, że myślimy, chodzi o to, że najczęściej wychodzimy w konflikcie z założenia, że będąc w konflikcie, ja wiem, czego ta druga strona chce. Przecież ja wiem, ona nie wiem, robi to i tamto, ja wiem, czego ona chce. So they proceed with an action, what they say they want. Więc w tym momencie postępują, podejmują działania na podstawie tych myśli, czyli to, co Pani doktor mówiła, właśnie o działaniu, naszych myślach, które później powodują działania. Which at some level they believe is justified. I w tym momencie takie osoby myślą, że to jest usprawiedliwione, przecież ja wiem. Even though they haven't thought it through. Nawet jeśli w ogóle o tym tak naprawdę nie przemyślały. Considered the consequences. Nie przewidziały konsekwencji. Or checked with other people whom it may impact. A przede wszystkim nie sprawdziły to z innymi osobami, na które mają wpływ. Whether it is actually okay. Czy to rzeczywiście jest prawda, to co sobie pomyślałem. Czyli czy moje założenie, czy moje przekonanie jest prawdziwe. That being the case. I to jest najczęściej ten przypadek, ten moment kluczowy. It's perhaps not surprising how many times in the day our students find themselves in situations that they know in their hearts are harder than they need to be. To znaczy metafora była i teraz nie wiem za bardzo, co chciała Debi przekazać.
właśnie zwyczajnie pogubieni, że nie do końca rozumiemy, czego potrzebujemy, a czego chcemy. It's not surprising that our students find themselves in conflict. To nic dziwnego, że nasi uczniowie są dokładnie w tym samym konflikcie. Nie potrafią odróżnić, czego chcą, a czego potrzebują. When we're focused on getting what we want and it's causing a problem, jesteśmy skoncentrowani na tym, czego chcemy i to powoduje problem, it's worth checking what need we're trying to satisfy. Tak naprawdę trzeba sprawdzić, jaką tak naprawdę potrzebę potrzebujemy zaspokoić. It's important to do this because often they are not the same thing. Trzeba to sprawdzić, bo bardzo często to są dwie różne rzeczy. Chcemy tego, ale potrzebujemy zupełnie czegoś innego. By focusing on what we want, we put a lot of energy into something that isn't always what we need. Często, kiedy koncentrujemy się na tylko tego, czego chcemy, bardzo często nie osiągamy tego, czego potrzebujemy. Okay, so what did my children say the wolf wanted? Czyli co powiedziały moje dzieci, czego chce wilk? And what does he need? Czego on potrzebuje? And what does red need? I czego potrzebuje czerwony kapturek? And is there something that they have in common? I czy istnieje coś, co mają wspólnego? This seems a little odd. To dziwne. What would it be like if both Red and the wolf could get what they needed? What would it feel like? Jaka będzie sytuacja? Co się stanie, jeśli będziemy mieć sytuację, że i wilk, i czerwony kapturek dostały tego, czego potrzebują, nie czego chcą, tego, czego potrzebują. Co się stanie? Jaka będzie sytuacja? Okay, the wolf said that he wanted to eat Little Red Riding Hood. Dzieci powiedziały, że wilk chce zjeść czerwonego kapturka. And in relation to this, some of the children said that she wanted to take food to her grandma. A czerwony kapturek chciał zanieść jedzenie dla swojej babci. But some of the children said she doesn't want to be eaten by the big bad wolf. Innym jakby zdefiniowane przez dzieci chcenie czerwonego kapturka, żądanie, mamy w Polsce przetłumaczone jako żądania, jest to, że po prostu nie chce być zjedzona przez czerwonego, przez wilka. Although saying that she wanted to go to her grandma's was true, to, że chciała iść do swojej babci, to oczywiście jest prawda. When you're using the cloud, the conflict should be directly in relation to each other. Ważne jest, że kiedy definiujemy konflikt poprzez chmurce, to ważne, że te dwa właśnie żądania muszą być ze sobą tak naprawdę powiązane. Nie mogą być dwie różne rzeczy, tylko muszą być w relacji ze sobą. So I asked the children, what did the wolf need? Zapytałem dzieci, do czego potrzebuje wilk? And they said he needed to eat a good meal. Dobrego pożywienia. And then I asked them what Red needed. A czego potrzebuje czerwony kapturek? Przeżyć. Then I asked them to think about this. What would it be like if the wolf could eat a good meal and Red could stay alive? Zapytałem wtedy, teraz pomyślcie o tej sytuacji, co by było, gdyby obydwie potrzeby były zaspokojone. Wilk zjadłby dobre jedzenie, ale czerwony kapturek też przeżyłby. Jaka byłaby ta sytuacja? Because if we can find that, then we've got a common objective, something that they can agree on. No tutaj jest ważna koncentracja na właśnie na sytuacji, kiedy mamy dwie sytuacje konfliktowe, pokazania, że może być coś wspólnego. To jest ten taki moment innej rozmowy. The children said they could both live happily in the woods. Dzieci powiedziały, że obie strony mogą szczęśliwie, spokojnie żyć w lesie. So living happily in the woods now becomes the common objective. Że wspólnym celem tych dwóch stron było żyć szczęśliwie w lesie.